Witajcie w kolejnym fascynującym wideo. Długo myślałam nad tym, co wam dzisiaj pokazać i wpadam na taki pomysł, że przecież nie pokazywałam wam metody na to, jak jesteście w takiej sytuacji, że brakuje wam pewnego koloru i nie wiecie, co dalej z tym zrobić, a w waszym sklepie nie ma dostępnego tego koloru. I powiem wam dzisiaj, jak zrobić, jak stworzyć z tych kolorów, co macie, dany kolor. Oczywiście nie wszystkie uzyskamy, bo oczywiście tych podstawowych kolorów to nie uzyskamy, ale jak można z tych podstawowych kolorów uzyskać ten, który chcemy, a nigdzie go nie ma, bo powiem wam, że nawet są takie kolory, których nie ma w sklepach i nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek będą do dostania. I najczęściej są to właśnie odcienie rudego i na tej podstawie wam pokażę, jak zrobić różne odcienie rudego. Pokażę wam, jak zrobić melanż, na przykład czarno-biały i ogólnie, czy na przykład taka wełna zgrzebna miesza się na przykład z czesanką i co z tego wyniknie. Też sobie poeksperymentujemy. No to co? No to do dzieła. A co do tej figurki, co miałam w ręce, no to jest to podstawa do Jorka. Na takim jestem etapie. I ostatnimi czasy zaczęłam od korpusu. Jak zaczynałam kiedyś od głowy, tak teraz urozmaiciłam sobie tą sytuację i po prostu zaczynam od korpusu. Robię sobie podstawę, żeby mniej więcej znać proporcje. No i potem robię głowę. Dobra, no to idziemy do clue i tematu programu dzisiejszego, czyli filmu. No to do tego, aby sobie otrzymać jakikolwiek kolor, jaki chcemy, potrzebne są nam takie zgrzebełka, które wam pokazywałam w tym filmie o tym, jak zacząć ficować i jakie są potrzebne nam do tego rzeczy. No to wśród tych rzeczy były właśnie te zgrzebła. To są zwykłe szczotki do czesania zwierząt i muszą mieć jedną cechę, czyli nie mieć tych kulek tutaj. To jest bardzo ważne właśnie, żeby nie miały tych kulek, bo jak mają te kulki, no to wtedy ta wełna się na tym zatrzymuje i robią wam się takie zagięcia i kołtuje wam się po prostu ta wełna już na samej tej szczotce. Jeden z takim najbardziej pożądanych kolorów, no to są właśnie te różne rudości i beże. I wzięłam sobie tutaj tak, czesankę polską. To jest beżowy chyba rudy, coś takiego, czy rudy beż z ekspresji Arts. Tutaj mamy 18 bodajże i pół mikrona merinosa i będziemy sobie robili inny kolor, czyli odcień bardziej rudy tej brzoskwini. Mam nadzieję, że coś widzicie. Robię już tak po południu, bliżej wieczora i chyba jest dobrze widoczne, bo nie chcę robić w pełnym słońcu tych filmów, bo też po prostu obraz się za bardzo rozjaśnia, co można było zobaczyć też na tym filmiku z Shih Tzu Zoe. Bierzemy sobie i mieszamy na początku w rękach ten kolor i na początek zrobimy sobie taką małą garstkę i potem będziemy sobie mieszać tyle, ile chcemy i jaki chcemy kolor uzyskać. No to na przykład ja chcę na początku uzyskać sobie trochę ciemniejszą tą brzoskwinię. I tak sobie mieszacie. I zobaczcie, że już jest ciutkę ciemniejsza. Mam nadzieję, że tu coś widać, ale jest minimalnie ciemniejsza. Weźmiemy sobie jeszcze więcej tego rudego. Pomieszamy. I teraz będzie już zdecydowanie inny kolor. Zobaczycie. Porównam sobie potem do tego koloru też beżowego, jak się różni, żeby wam pokazać, jak się różni od beżowego i jak się różni od brzoskwini.
i dobra, ściągamy. I patrzcie. No jest różnica, nie? Patrzcie teraz. W porównaniu do tego mamy taki rudy, ale jest o wiele jaśniejszy od podstawowego koloru. Zaraz wam to pokażę, od tego beżowego, rudego. O, widzicie? Zrobiliśmy pośredni kolor pomiędzy brzoskwinią a tym rudym. No, macie teraz pośredni kolor. A takiego koloru nie kupicie w sklepie. Także już sobie zrobiliście swój kolor. Tak samo wam pokażę, czy na przykład w zasadzie, ten pośredni kolor, bo to jest chyba herbata, jeśli dobrze pamiętam, jest właśnie w ekspresji i zrobiliśmy prawie jak herbatę, ale widzicie, herbata i tak jest jaśniejsza. I tu o to chodzi, żeby sobie zrobić nawet strukturę taką, jaką chcemy, bo na przykład nie chcemy takiej zgrzebnej, tylko chcemy, bo to będziemy pewnie robić sobie sierść z tego i to jest najbardziej ważne w tym wszystkim. No to musicie mieć taką strukturę czesanki, nie taką zgrzebną. No to zobaczcie, że i tak się różni od tej herbaty oryginalnej. To jest coś podobnego, ale to nadal nie to samo. I teraz sobie poeksperymentujemy, czy na przykład zmieszamy sobie zgrzebną. W tym przypadku mam chyba właśnie tą herbatę albo brzoskwinię, bo kurczę, już w tym świetle ciężko mi tutaj rozpoznać, ale chyba tak. Zaraz zobaczę. Tak, to była herbata, bo zobaczcie, tu mam brzoskwinię zgrzebną, a tu mam herbatę, no i jest różnica w kolorze. No i dobrze, i teraz spróbujmy sobie zmieszać tą herbatę z rudą czesanką, czyli zgrzebną i czesankową. Najlepiej sobie brać tą samą grubość, bo ta czesankowa polska ma tą samą grubość co ta zgrzebna. I robimy analogicznie tak samo jak z tamtą, czyli wpierw sobie tutaj mieszamy. O, i na tej szczotce rozkładamy. I co? I też uzyskaliśmy taki kolor pośredni, ale już jest bardziej zgrzebna, bo to też zależy pewnie od tego, ile, czy nie pewnie, tylko na pewno, bo już robiłam te testy, ile damy, jakie będą proporcje, czy więcej damy czesanki, czy zgrzebnej, no to będziemy tak mieli taki rodzaj tej wełny. Tutaj mamy tą zgrzebną i zobaczcie, jak to świetnie wyszło. Teraz w porównaniu do tego i patrzcie, wyszło nam ruda zgrzebna. Czyli widzicie, możecie robić sobie takie kombinacje, mieszać między sobą te kolory i uzyskiwać takie tonacje, jakie tylko się wam zamarzy. Oczywiście czarnej, jak to powiedziałam na początku, nie uzyskamy, no ale specjalnie na sam koniec zostawiłam sobie białą i czarną, żeby wam pokazać, jak zrobić melanż. Więc na początku weźmiemy sobie mało tej czarnej, żeby nie przesadzić. Robimy tak. I to jest czesanka polska biała i chyba bielona, raczej bielona, bo właśnie jeszcze drugi przypadek. Zwracajcie uwagę, jak kupujecie wełnę, czy jest biała bielona, czy biała naturalna, bo to są dwie różne rzeczy. Biała bielona będzie biała, taka bilusieńka jak śnieg, w odcieniu nawet niebieskawym. I oczywiście żaden pies takiego koloru nie ma, więc będziecie musieli to też zgubić. Jeżeli chcecie bardzo jasnego psa, to najlepiej właśnie sobie mieszać białą bieloną z naturalną, ale też patrzcie, jakie są odcienie, żeby to nie miało takiego melanżu żółtawego, nie? No i patrzcie, pomieszałam biały z czarnym i mamy taki prawie siwy. Taki siwy melanż. Coś jak będzie, jak chcecie sobie zrobić psa dziadka,
to jest świetne właśnie, żeby pomieszać sobie białą z czarną i zobaczcie, jak to fajnie wygląda. No, także zwróćcie uwagę. Będę dokładać coraz więcej czarnej i zobaczycie, jak to będzie wyglądać końcowo. No i przy okazji Wam poopowiadam o tym właśnie, jak to trzeba zwracać uwagę na te kolory. I mało tego, jeszcze Wam powiem, jeszcze jeśli chodzi właśnie o te białe bielone i tak dalej, no to kolory wełny różnią się też dostawami. Nie łudźcie się, że jak zamówicie za rok z tego samego sklepu ten kolor, to będzie identyczny. O nie, nie. To jest jednak farbowane. O, przewróciłam pudełka. To jest farbowane i każde farbowanie się różni. Tak jak chodzicie do fryzjera, farbujecie włosy, tak właśnie ta wełna się różnie farbuje. Czasami dadzą więcej pigmentu, raz mniej i jest różnie. Najlepiej widać to ogólnie na tych rudościach. Czasami rudość jest bardziej ruda od tej sprzed roku, albo i mniej. Naprawdę, to się bardzo różni i jeżeli chcecie, zależy Wam na konkretnym kolorze, to jeżeli Wam się spodoba, to kupujcie więcej z góry, od razu Wam to mówię. I to samo się tyczy włóczek, dziewiarki, wszystkie, co robią na drutach, na szydełku i tak dalej, to dobrze wiecie o czym mówię, że kupujecie motek włóczki, ktoś zaczął sweter, robi go tam pół roku, myśli sobie, że za pół roku rozpocznie tą, czyli nie rozpocznie, tylko będzie kontynuował swoją pracę, no i kontynuuje, robi sobie ten sweter, potem się okazuje, że brakuje mu 2 motków, kupuje 2 motki po roku czasu i się okazuje, że one mają inny odcień i macie dół w ogóle innym kolorze, albo w ogóle już się nie opłaca tego robić, bo Wam to zniszczy całą pracę, więc normalnie tak to jest z wełnami, że i z tymi wszystkimi naturalnymi kolorami. I patrzcie, gadałam, mieszałam i macie czarny, biały bielony i zrobiłam taki melanżyk przy okazji gadania do Was. No i to by było chyba na tyle. Jeżeli jeszcze coś mi wpadnie do głowy, to dogram. To będzie taki krótki odcinek, ale chciałam Wam pokazać, na co zwracać uwagę przy wełnach i czy można sobie pomieszać konkretne wełny, czy dane rodzaje wełny mieszają się z innymi i myślę, że udało Wam się, nie Wam się, tylko mi to pokazać Wam. Uciekam i życzę Wam cudownego tygodnia, jeżeli bym się jeszcze nie dograła. Pa!